To była bardzo wysoko zawieszona poprzednio, bo musieliśmy wybudować budynek w krótszym czasie niż 11 miesięcy. Niedaleko stąd mamy naszą starą fabrykę. W tej fabryce kończył się najem i musieliśmy znaleźć miejsce zbliżone do lokalizacji starej fabryki. Klientowi zależało przede wszystkim na dogodnej lokalizacji, tak żeby nowy obiekt produkcyjny znajdował się w niedalekiej odległości od istniejącego obiektu. Równo rok temu, jak przyjechałem tutaj w maju 2025 roku, to budowa była praktycznie na rozpoczęciu. Dopiero co był przekazany plac budowy. Zdjęty był humus i zaczęły się roboty ziemne i roboty fundamentowe. Produkujemy sprzęt małego AGD, odkurzacze bezworkowe, odkurzacze bezprzewodowe i ekspresy kapsułkowe Tassimo. Urządzenia pod marką Bosch i Siemens. Głównymi rynkami jest rynek europejski, czyli przede wszystkim Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Turcja. W ostatnim czasie również rozpoczynamy sprzedaż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ta fabryka to jest jedną z 3 fabryk PSA, która produkuje mały sprzęt AGD. Mamy 3 fabryki w Słowenii, w Niemczech i w Polsce. Ta fabryka to jest najbardziej nowoczesna fabryka PSA na świecie. Obiekt został zrealizowany w formule BTS. Dla nas to oznacza pełne zaangażowanie ze strony klienta. To, że klient jest od samego początku w procesie projektowym, ma wpływ na każdy element i praktycznie każdy element tego obiektu jest indywidualnie projektowany pod potrzeby i wymagania klienta. Współpracę z Panasonic mamy przećwiczoną na kilku projektach, więc wiedzieliśmy od początku, czego możemy się spodziewać. Budowanie tego typu obiektu wymaga skoordynowania 2 różnych poniekąd branż. Jedna branża to jest świat budowlany, czyli z definicji te prace są nie tak czyste jak technologia. Z robotami ziemnymi, z pracą na zewnątrz, z transportami wielkogabarytowych elementów, no i z dynamiką tego procesu. Produkcja, tak jak tutaj już widzimy te wszystkie maszyny, to wymaga dużo większej czystości i takiego innego reżimu pracy już w wykończonym budynku. Wyzwaniem było dostosowanie layoutu nowej fabryki do naszych potrzeb. W wersji obecnego rozmieszczenia maszyn i urządzeń naszej nowej hali było ponad 150. Największym zaskoczeniem w trakcie całego projektu był postęp budowy i tak naprawdę prędkość, jaką powstawał nowy budynek. Ten przyrost pracy był widoczny tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Z czego jesteśmy najbardziej dumni, to to, że budynek i obiekt, cały projekt zostało się ukończyć w zakładanym terminie i umożliwić najemcy bezprzerwową produkcję. My tak naprawdę nie zatrzymywaliśmy produkcji, więc produkcja toczyła się zarówno w starej lokalizacji, jak już uruchamialiśmy nowe urządzenia w obecnej nowej lokalizacji. Ze strony Panasonic na pewno ważnym aspektem było dostarczenie obiektu w terminie, ale przed tym dostarczeniem musieliśmy wykonać ogrom pracy pre-developmentowej, między innymi z dostosowaniem przepisów lokalnych, planistycznych pod obiekt produkcyjny. Podczas prac projektowych musieliśmy również brać pod uwagę przyszłe plany lokalnych władz odnośnie północnej obwodnicy Rzeszowa i wpasować obiekt w ich plany. Nowy budynek będzie certyfikowany BREEAM Excellence. Na terenach zielonych było wysadzone około 1000 drzew. Na dachu mamy niecałe 2 megawatopiki fotowoltaiki, co pozwoli nam zredukować użycie prądu z zewnątrz o jakieś 30%. Będziemy wykorzystywać ciepło odzyskane z naszego parku maszynowego, ze wszystkich tryskarek. Planujemy nawet nie grzać i nie korzystać z ciepła zewnętrznego, dopóki temperatura na dworze nie będzie niższa niż 0 stopni. Obecna lokalizacja jest 2-krotnie większa niż poprzednia, czyli rozmawiamy tutaj o budynku 73 000 m2 w porównaniu do 36 000 starej lokalizacji, która była, mówiąc wprost, dla nas już za mała, za ciasna pod kątem nowych wdrożeń i nowych projektów, które mamy zaplanowane w najbliższej przyszłości. Wartościowo inwestycja sięga blisko 600 milionów złotych. Wybudowaliśmy fabrykę z pewnym zapasem. Ten zapas jest przygotowany pod nowe projekty. Największą satysfakcję odczułam początkiem kwietnia, gdzie wprowadziliśmy pierwszych pracowników na nową halę i widząc też reakcję pracowników na to, jaką mamy tutaj przestrzeń, jakie rozwiązania zastosowaliśmy i jak ten komfort pracy się poprawił, to był bez wątpienia taki dzień, który zostanie ze mną na długo. Widząc zadowolone, uśmiechnięte twarze naszych pracowników, to jest coś, co zostaje z człowiekiem na lata. Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy tu wystartowała produkcja. Wtedy tą fabrykę ludzie napełnili życiem.